pamiętasz, ideą tej wyprawy i hasłem przewodnim jest spotykamy ludzi. Każda osoba spotkana na mojej drodze to jest oddzielna historia. Spotkaliśmy niesamowitą parę. Dziewczyna opowie swoją historię życia i to jest po prostu niesamowite, co ona zrobiła ze swoim facetem. I am Esther and I'm traveling for a long time, all the way from Holland up to Indonesia, to Sumatra, all the way by land because it's better for the nature. Yeah, and it's so far an amazing journey. So we started from Amersfoort, that's a place in Holland. And we did we did a night train and another night train, and then we did the whole Black Sea area from Turkey to Georgia and then to Azerbaijan, and then we had to cross the Caspian Sea on a very big ship with only truck drivers and truckloads, and it took for 4 days. We were on the sea, and then we finally arrived in Kazakhstan, and now we are in Uzbekistan. So it's a lot of trains, but also a great adventure. We don't know yet, so the end is Sumatra. So it might take maybe like 4 more months or 5 more months or 6 more months. Thank you very much. Jesteśmy z mężem Esther i oni opowiedzą nam niesamowitą historię o swojej podróży, o swojej przygodzie i o tym wszystkim, jakie przedmioty skolekcjonowali. No i cóż, ja się wyłączam, on zaczyna mówić. I'm Gidi and I'm traveling together with Esther, my wife, and well, what we do, we travel the Silk Road from Europe to China and even further, like in the old days with Marco Polo. So we thought, let's do it in the old way then, trading, because it's a trade route, right? So Esther is she can draw very nicely, so we made this little book which has traders on the new Silk Road, and then we started off with typical little Dutch things like porcelain wooden shoes. Wow! And the porcelain mill. Who did this? Esther? Esther did this. Wow, amazing job. So and then we started trading it along the route. So for example, this little wooden shoes we traded in Istanbul for in Amasra for this handcrafted olive wooden spoon, and we traded perfume in Istanbul, which we traded for saffron from Iran in Azerbaijan, and so on. And so we collected all this stuff along the road. This is a very special Georgian coin. It's a 10 lari. They normally have it in paper money, yes. But for 3,000 years of Georgia, they minted this one, so there's only a limited edition from this. So now we're looking for a person that wants to trade this, for example, with us, or we have a smartwatch that we traded, or silk from here, actually, from where we are now, Bukhara. So all these kind of things we trade along the route. Wow, I'm also a salesperson, so I love it. I love this idea. Wow, amazing, amazing. Can you say something more about the book? Because this is very interesting. Yeah. Yes, so it's like dictionary or something. Yeah. Yeah, it's like a catalogus. Yes, it's like a dictionary of all the stuff that we have. So we as I said, we started off with the typically Dutch designs, like small stuff that we brought. And then we traded it. This was a Hindu painting that we traded one of the stuff for. Then we traded later a smartwatch. This is the perfume from Istanbul. Some limited edition Birkenstocks. As I said, the olive wooden spoon. The Georgian coin, the 10 lari. Here we have the saffron flower, which is like the saffron, and a little bit of our saffron collection we traded for this Karal Kapak. It's very nice cotton weave and very nice embroidery. Let me check.
Yeah, we're still open for trade along the route, and we'll see where we end. Yeah, I see you have a lot of free space. We have a lot of free space, in your dictionary. We can make some new deals later. Looking forward when it will be full. Yeah. then it's really all our memories are in there, because all the stuff will be gone because we will trade it. Of course, that's the idea. That's the idea. Yeah. Wow, guys, you are more crazy than me. Believe me, I love it. I'm so happy I met you. Thank you very much. W Uzbekistanie dominującą religią jest islam. Oni tutaj dość mocno przestrzegają zasad tego islamu, więc nie ma pijaństwa. Są pewne zachowania, które są uwarunkowane typowo przez dominującą religię. W związku z powyższym, na przykład kobiety są dosyć wstydliwe. Jeżeli się do nich uśmiechasz, zagadujesz, no to one generalnie się peszą i raczej z mężczyznami obcymi nie rozmawiają i też nie zagadują same z siebie. Więc jest tutaj wyczuwalny już taki dystans i to jest dla mnie takie, powiedzmy, dziwne w porównaniu do tych wszystkich krajów, do których wcześniej podróżowałem, gdzie było zupełnie odwrotnie, gdzie taki biały człowiek był atrakcją i każdy chciał z nim porozmawiać, wypytać, zakumplować się, a tutaj prawdopodobnie chcą, ale oczywiście program i blokada i nie mogą tego zrobić, więc tylko patrzą i się generalnie zawstydzają. Uzbekistan jest krajem bardzo, bardzo bezpiecznym. Okazuje się, że ma 28 miejsce na świecie pod względem bezpieczeństwa. Wczoraj w hostelu właścicielka powiedziała mi, że policja działa tutaj bardzo skutecznie, bardzo szybko i wszelkie sprawy związane z turystami traktowane są priorytetowo i załatwiane w ten sposób, żeby turysta był zadowolony i żeby każda sprawa została rozwiązana na jego korzyść. Więc spotkaliśmy tutaj sporo Polaków, ale też sporo ludzi z różnych innych krajów, którzy podróżują i wychodzi na to, że Uzbekistan staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem. Więc osobiście doradzam Ci, jeżeli chcesz zacząć podróże na własną rękę, zacznij właśnie od Uzbekistanu. Do tej pory polecałem Maroko, które też jest fantastyczne, ale Uzbekistan jest jeszcze bardziej bezpieczny, jeszcze bardziej przyjazny, jeszcze bardziej tani i de facto ma same plusy. Cały czas tu jest upał i to jest piękne, powyżej 30 stopni, ale to jest takie przyjemnie 30 stopni i fajne też jest to, że mogę się pozbywać ubrań, ponieważ de facto nie muszę targać tych wszystkich gorących rzeczy. W związku z powyższym pozbyłem się kurtki, bluzy, wielu różnych historii, powycinałem sobie sandały, no i dzięki temu ten plecak stał się dużo bardziej lżejszy i dużo bardziej przyjemny do noszenia i to jest świetne. I teraz plan jest taki, że będziemy raczej się trzymać miejsc, gdzie jest ciepło, chociaż zobaczymy jak w Tadżykistanie, ponieważ jednak trochę w góry chcemy pojechać. No i mam nadzieję, że wtedy nie będzie tak, że nam zabraknie tych ciuchów. Zobacz w ogóle jak tutaj fajnie to wygląda. Tu są takie korytka z wodą i to nie pierwszy raz już widzę. I ta woda wygląda na bardzo czystą i ona płynie. Ona jest chyba do podlewania czy czegoś takiego. Trudno powiedzieć, nie wiem. Wielu rzeczy jeszcze tutaj nie wiem. Natomiast co do Uzbekistanu wiem na pewno, że to jest fantastyczny kraj, bardzo przyjazny, dosyć tani i zdecydowanie polecam do tego, żeby zacząć podróżowanie właśnie od Uzbekistanu. Tu jest taka akcja, że jestem w sklepie komputerowym i koleś kupił mi kabel. Ma brata w Polsce, jest taksówkarzem i w końcu przyniósł mi kabel, zobacz, obdzwonił pół miasta. No właśnie, 3.2 do transferu danych, bo to co przeważnie udawało mi się w minutę z GoPro skopiować, wczoraj mi zajęło 5,5 godziny, wyobraź sobie, więc dramat. Natomiast ten kabel już spowoduje, że będę szybciuteńko śmigał. No i kupiłem ten super szybki kabel 3.2, nie jest to 4.0, ale to absolutnie wystarczy. Ale akcja była taka, że Akman, bardzo miły i sympatyczny chłopak, ziomal po prostu obdzwonił pół miasta, naprawdę kilkanaście osób i w końcu znalazł jakiegoś gościa, który z drugiego końca miasta wiózł mi ten kabel. No wyobrażasz sobie, jaka uprzejmość ludzi, i skasowali mnie 100 000, czyli 30 zł. No i już choćby z tego powodu obowiązkowo powinienem był kupić ten kabel. Choćby po to, żeby mu podziękować. No i on zadowolony, ja zadowolony i wszyscy zadowoleni. Także super, udało się to załatwić. Teraz już będę bardzo szybko mógł przesyłać
pliki, bez jakiegoś rypania się w adaptery, wyjmowania karty i tak dalej. Działamy dalej, nagrywamy dalej, spędzamy tutaj jeszcze trochę czasu, a później śmigamy do Samarkandy, słynnej na cały świat Samarkandy. Bo szczerze powiem, że jeżeli chodzi o Samarkandę, to słyszałem wiele razy, a jeżeli chodzi o Bucharę, nie słyszałem ani razu. Nie wiedziałem, że takie miasto istnieje. Natomiast Buchara zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. No to jakie wrażenie zrobi Samarkanda, powiedz? Zobacz, to co zawsze trzeba robić, kupować soki, tylko wyraźnie pani powiedziałem, bez wody i bez lodu. Pamiętaj o tym, to jest bardzo ważne. Taki oto soczek, 30 000, czyli 10 zł, ale półlitrowy, bardzo ładny i tak smaczny rzeszok, banan z pomarańczą. No to pijemy, taka paróweczka z chlebem, właściwie to ciasto na głębokim tłuszczu, 5000. 5000 no to grosze. I miejscowi taksówkarze inni tylko wcinają, więc mówię, też spróbuję. I powiem szczerze, bardzo dobre. Za takie pieniądze można się napchać i przez parę godzin człowiek jest najedzony. Podoba mi się ten Uzbekistan pod tym kątem. Dobre jedzenie, dobre owoce, dobre soki i wszystko bardzo, bardzo tanie. Idę teraz szukać karty do internetu, no bo ten eSIM jest wygodny, ale bardzo drogi. Zaopatrzyłem się w Borżomi, ona tutaj już jest dużo droższa niż w Gruzji czy w Kazachstanie. No ale póki jest, to korzystam. Natomiast chciałem kupić internet i kurde, okazuje się, że potrzebne są zdjęcia 2 stron paszportu. Miałem tylko tą jedną główną, no i pani mi nie sprzedała. Plus do tego ważna sprawa, potrzebna jest potwierdzenie z hotelu albo hostelu, gdzie jesteś zameldowana, zameldowany. Bez tego też ci nie sprzedadzą w żaden sposób internetu. Natomiast internet jest bardzo tani, bo za 50 000, czyli tam 15 zł, kupisz sobie 25 giga. A ja SIM kartę kupiłem 20 giga za 300 zł, jakoś tak, $65. Więc jadę teraz jeszcze na tym moim internecie, chodząc po mieście z SIM karty, co jest wygodne, ale cholernie drogie, więc bez sensu. Więc wymyśliłem w ten sposób, że będę robił tak, że będę kupował lokalne karty, wkładał i używał ten internet. Jeżeli okaże się, że nie zdążyłem kupić, albo nie ma, albo coś tam, no to wtedy awaryjnie będę używał eSIM karty, wiadomo, żeby mieć internet. Natomiast z założenia będę kupował karty lokalne, bo to się dużo bardziej kalkuluje. Myślę, że z 20 razy taniej wychodzi, tak szybko licząc na oko. Więc takie rozwiązanie, no ale niestety muszę wrócić do hotelu po paszport i dopiero wtedy będę mógł elegancko sobie kupić internet. Tak wygląda mój obiad. Zobacz, kupiłem kurczaka na wagę, drugą porcję zostawiłem na później, bardzo dobrą sałatkę. No i siedzimy sobie tutaj w tym hostelu. No i tak się tu stołujemy. Ja oczywiście jak zwykle przesadziłem. Zobacz, jaki wielki jest w ogóle ten talerz. Sami sobie teraz gotujemy. Wiesiek sobie robi sałatkę. Spójrz. Ja kupiłem gotową i powiem ci, że to jest fantastyczna sałatka. Nie wiem jak oni ją robią, ale jest cudowna. I tutaj Wiesiek sobie robi rybkę, która mu się chyba właśnie przypala. Uwaga, otwieramy. Robi się elegancko. Tylko od czasu do czasu do knajpy, po to, żeby oczywiście nie przepalać pieniędzy. No i to jest fajne. Więc dajemy sobie radę, funkcjonujemy. No i musimy jakoś się odżywiać podczas tego wyjazdu. W końcu przyszedł czas, żeby się odstrzyć. A gość mówi, widać, że się sam strzygłeś, nie? Ja mówię, no, byłem w podróży, nie było wyjścia. A tak wygląda to logo tej firmy, która mnie strzygła. Przyjeżdżajcie, ciachajcie.